kilkadziesiąt autobusów i tramwaje na liniach specjalnych, w tym cała masa zabytkowych perełek. To obraz komunikacyjnej części Nocy Muzeów, która co roku odbywa się w połowie maja w Warszawie. O tym, jak ta noc wyglądała w tym roku, porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam Was do oglądania. Zabytkowe pojazdy obsługiwały 3 z 8 muzealnych linii autobusowych, a większość z nich swą trasę rozpoczynała na placu Defilat pod Pałacem Kultury i Nauki. Od lat symbolem tej nocy jest linia A, w obsłudze której zawsze kursują najstarsze zabytkowe autobusy. Trasa linii przebiegała obok Muzeum Powstania Warszawskiego i zajezdni tramwajowej Wola. Chętnych na przejażdżkę było bardzo wielu. Na placu Defilat ustawiała się długa kolejka, a czas oczekiwania na przejażdżkę wynosił nawet kilkadziesiąt minut. Tak się działo mimo tego, że autobusy w kursy wyprawiano nawet częściej niż co 5 minut. Linia A dla pasażerów była bardzo atrakcyjna, bo do jej obsługi zadysponowano w większości legendarne Jelcze Ogórki. Wśród nich znalazły się takie perełki jak Jelcze 043 Cabrio, czy też przegubowy Jelcz 021. To obecnie jedyny w Polsce przegubowy ogórek, będący własnością MPK w Krakowie. Pojazd wyprodukowano w 1975 roku, w latach 90. spłonął przed bramą jednej z krakowskich zajezdni, a po pożarze odbudowany pojazd zaprezentowano w 2012 roku. Wyjątkowym pojazdem w obsłudze Nocy Muzeów był też niemiecki Krupp z firmy Gryf w Żukowie. Prawie 9-metrowy pojazd ma silnik o mocy 55 koni mechanicznych, a na pokład może zabrać 26 pasażerów na miejscach siedzących oraz 5 osób na stojąco. Pojazd ten w tym roku ukończył 80 lat. Młodsze autobusy zabytkowe pojawiły się w obsłudze linii K. Jej trasa prowadziła z placu Defilat przez plac Trzech Krzyży i Solec na Marienstadt. Do obsługi tej linii zadysponowano z kolei młodsze Jelcze i karosy w wersji solowej i przegubowej oraz Mercedesa i Tama. Mercedes od 305 na zlot przyjechał z Bydgoszczy i ma już 41 lat. Bardzo ciekawym klasykiem w obsłudze linii K był też TAM 190A11. To tegoroczny debiutant, który przyjechał z prywatnej kolekcji pana Arkadiusza Dewanowskiego z Tuliszkowa w województwie wielkopolskim.
Specjalną linię obsługiwaną zabytkowym taborem uruchomiły też tramwaje warszawskie. MK prowadziła z Pragi Północ przez Aleje Jerozolimskie do zajezdni Wola. Tramwaje na terenie zakładu naprawy taboru T3 przy ulicy Młynarskiej urządziły wystawę obecnego, jak i dawnego taboru tramwajowego. Każdy uczestnik mógł też zobaczyć zaplecze techniczne zakładu i wziąć udział w pozostałych przygotowanych tej nocy atrakcjach. Pozostałe autobusowe linie muzealne obsługiwały pojazdy niskopodłogowe 3 warszawskich przewoźników, miejskich zakładów autobusowych oraz firm Arriva i Mobilis. Trasy linii prowadziły m.in. do Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Neonów, Wilanowa i Łazienek Królewskich. Odjazdy na liniach odbywały się od 18:30 aż do godziny 2 w nocy. Była to 15. edycja Warszawskiej Nocy Muzeów. W połączeniu ze zlotem zabytkowych autobusów impreza ta daje możliwość dotknięcia każdego z prezentowanych pojazdów. To wyjątkowa okazja, bo zabytkowych pojazdów z całej Polski w tak dużej liczbie nie można zobaczyć na żadnej innej imprezie w kraju. Pojazdy nie tylko można obejrzeć, ale też się nimi przejechać w roli liniowego pasażera. Tak jak to się działo kilkadziesiąt lat temu na ulicach Warszawy, wielu innych miast Polski czy drogach krajowych. Coraz wyraźniej rysują się też dwie kolekcje pojazdów, starszych zabytków potocznie nazywanych ogórkami oraz młodszych klasyków, których zbiór w ostatnich latach rośnie dynamicznie i wypełnia się pojazdami wielu różnych marek i modeli. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem, cześć!